Droga krzyżowa. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na parę rzeczy, pierwsza to przyjęcie niesprawiedliwego osądu, przyjąć niesprawiedliwość, pogodzić się z nią docześnie, bo w wieczności jest inna, Boża. Zobaczyliśmy w poprzednich filmach, jak Piłat osądził Jezusa. Nie chce Jego śmierci. Wie, że jest niewinny, a skazuje Go na śmierć krzyżową, bo jest człowiekiem nieugruntowanym w dobrym, czyli człowiekiem nie trzymającym się silnie dobra w życiu, co powoduje, że pod wpływem nacisków zła jest chwiejny w swoich decyzjach. Widzimy na przykładzie Piłata, jak bardzo ważne jest pilnowanie w swoim życiu dobrej woli, która daje nam moc bycia dobrymi w próbach, jakie nam kreuje Bóg, po to, by nas odpowiednio wynagrodzić w niebie. Jest tu także wpleciona nauka o nieosądzaniu. Jak naucza Ewangelia? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. A w objawieniach Jezus dodatkowo mówi: ludzki osąd jest w 90% błędny. Tylko Bóg wie wszystko o człowieku. Dlatego osądzania trzeba się strzec w życiu. Drugie, to Jezus upada i podnosi się w drodze krzyżowej. Jego bardzo dużo kosztuje wysiłku niesienie krzyża, aż do zemdlenia. Więc my musimy starać się nieść swój krzyż i tak samo bardzo się wysilać. A jego upadki mówią, że tak samo jak On mamy z nich powstawać. Upadek Jezusa to nasz upadek w grzech. Jeśli Go, czyli Jezusa albo Boga Ojca, przeprosimy za swój upadek w grzech i postanowimy poprawę, to On, Bóg, go nam wybaczy i nasza relacja z Bogiem jest uzdrowiona. Warunkiem jest szczerość naszego nawrócenia, czyli postanowienia poprawy. Boga się nie da oszukać. On zna każdą naszą najmniejszą myśl. A później, jak będziemy mieli sposobność, możemy skorzystać z sakramentu pokuty, czyli spowiedzi świętej. Trzecie, to jak Jezus konał na krzyżu, to wołał swoją mamę: mamo, i podobnie na drodze krzyżowej. Ewangeliści, a przede wszystkim święty Jan, bo on był obecny pod krzyżem, pomijają to wołanie, a jest bardzo ważne, byśmy w godzinę śmierci ją, Matkę Bożą, wzywali. Jest to także nauka o umieraniu, o której już jest jeden film, w którym Jezus tego uczy, czyli uczy wzywania Matki Bożej.
Gdy spotkał Jezus na drodze krzyżowej Weronikę, ociera mu ona twarz chustą, na której Jezus cudownie zostawia swoje oblicze. A więc wszystko, co dobrego czy złego zrobiliśmy bliźniemu, to zrobiliśmy Jezusowi. Zgadza się to ze słowami Jego w Ewangelii, wtedy gdy mówi: nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie ubraliście mnie, nie odwiedziliście mnie i tak dalej. I jeszcze spotkanie z niewiastami. Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i synami waszymi, bo jeśli z drzewem zielonym to czynią, cóż stanie się z suchym? Nauka krzyża to nie oddawanie złem za zło i wybaczanie. Jak żywimy nienawiść do tego, kto nam zadał ból, to jest w dalszym ciągu źle. Trzeba starać się wybaczyć, tak jak Jezus wybacza z krzyża. A w każdym razie nie skłaniać swojej wolnej woli do oddawania złem za zło. Oczywiście, że w życiu możemy walczyć o dobro, tak jak Jezus, wykazując prawdę, sprawiedliwość poprzez dialog, perswazję. Ale jak przeciwnik zaczyna stosować okrucieństwo, to przyjmujemy to cierpienie, tak jak Jezus przyjął i umarł na krzyżu. Nauka krzyża jest jedyną w świecie nauką, która blokuje rozmnażanie się zła. O tym już we wcześniejszych filmach już była mowa. Jest to niesłychanie ważne dla pokoju światowego. Dlatego trzeba nauczać w szkołach tej nauki. Będę mówił o drodze krzyżowej, czytał, ale już ukrzyżowanie chyba nie zdołam, bo będzie dość długa czytanka. Zaczynam drogę krzyżową czytać od momentu, kiedy Jan przychodzi do wieczernika po Matkę Bożą i zabiera ją na drogę krzyżową. W zasadzie to Matka Boża go ciągnie i zabiera na drogę krzyżową. Wyszedł z domu Piłata. Ta wrzawa to tłum, który krzyczy wokół niego, związanego, stojącego na schodach pretorium, czekającego na krzyż lub idącego już na Golgotę. Uprzeć twą matkę, Janie,
i inne niewiasty i chodźmy, weź ten kielich, ten chleb i te ręczniki, połóż je tutaj, będą dla nas pociechą później i chodźmy. Jan zbiera z podłogi przedmioty i wychodzi zawołać niewiasty. Maria czeka na niego. Przykłada do twarzy ręczniki, jakby chciała na nich znaleźć pieszczotę ręki swego syna. Całuje kielich i chleb i układa wszystko na półce. Zakłada welon, okrywając nim głowę i owijając go wokół szyi i otula się płaszczem, który opada jej nawet na oczy. Nie płacze, lecz drży. Wydaje się, że brak jej powietrza, tak ciężko oddycha. Z otwartymi ustami Jan wchodzi z zapłakanymi niewiastami. Zamilknijcie, córki, pomóżcie mu nie płakać. Chodźmy, i wspiera się na Janie, który prowadzi ją i podtrzymuje, jakby była niewidoma. Po swoim skazaniu Jezus stoi, strzeżony przez żołnierzy, oczekując na krzyż, nie dłużej niż pół godziny. Być może jeszcze mniej. Potem Longin, obarczony kierowaniem egzekucją, wydaje rozkazy. Zanim jednak wyprowadzono Jezusa na zewnątrz, na drogę, aby mu dać krzyż i wyruszyć w drogę, Longin spojrzał na niego 2 lub 3 razy, z ciekawością, już zabarwioną współczuciem. Spojrzał na kogoś, dla kogo pewne rzeczy są nie nowością. Podszedł do Jezusa i z żołnierzem, ofiarując mu pokrzepienie, kubek wina, jak sądzą, bo wlewa z prawdziwej wojskowej manierki płyn koloru jasno-różowego. To ci dobrze zrobi, musisz być spragniony i na dworze jest słońce, a droga daleka. Jezus odpowiada, niech Bóg wynagrodzi cię za litość, ale nie pozbawiaj się tego. Przecież jestem zdrowy i silny, a ty nie odmawiaj sobie, a chętnie to zrobię w tym wypadku, aby cię pokrzepić. 1 łyk, aby mi pokazać, że nie nienawidzisz pogan. Jezus już nie odmawia i pije łyk płynu. Ma rozwiązane ręce. Nie ma już trzciny ani chlamidy, więc może to sam uczynić. Potem odsuwa manierkę, choć napój zimny i dobry przyniósłby mu ulgę w gorączce, która już ujawnia się w zaczerwienieniach. Rozpalone jego blade policzki i w jego wargach wysuszonych i spękanych. Weź, weź, to woda i miód wzmacnia, gasi pragnienie. Budzisz we mnie litość, tak, litość. To na ciebie należałoby zabić spośród... To nie ciebie należałoby zabić spośród Hebrajczyków. Cóż, ja ciebie nie nienawidzę i postaram się, żebyś nie cierpiał bardziej niż to konieczne. Jezus jednak już nie pije, a rzeczywiście jest spragniony. To straszliwe pragnienie tych, którzy utracili krew i gorączkujących. Wie, że to nie jest napój odurzający i chętnie by się napił. Nie chce jednak mniej cierpieć. Wiem, tak jak pojmuję, że to, co mówię, jest dzięki wewnętrznemu światłu, iż bardziej niż woda z miodem umacnia Jezusa litość Rzymianina. Niech Bóg ci wynagrodzi błogosławieństwami za to wsparcie, mówi. I potrafi jeszcze się uśmiechnąć, bolejącym uśmiechem swych ust opuchniętych, zranionych. Porusza nimi z trudnością, także dlatego, że pomiędzy nosem a prawą kością jarzmową jest silna opuchlizna,
spowodowana przez mocne uderzenie drągiem, które otrzymał na zewnętrznym dziedzińcu po biczowaniu. Przybywa 2 łotrów, z których każdy otoczony jest jedną dekurią żołnierzy. To godzina wymarszu. Longin wydaje ostatnie rozkazy. Centuria rozstawiona w 2 szeregach w odległości 3 metrów od siebie wychodzi na plac, gdzie druga centuria utworzyła kwadrat dla odepchnięcia tłumu, aby nie przeszkadzał pochodowi. Na małym placu znajdują się już ludzie na koniach. Dekuria kawalerii z młodym podoficerem, który dowodzi, mają oznaki rzymskie. Jakiś żołnierz idący pieszo trzyma za uzdę śniadego konia centuriona. Longin wsiada na siodło i zajmuje swe miejsce na przodzie, w odległości 2 metrów od 11 kawalerzystów. Przynoszą krzyże. Dla 2 łotwów krótsze, dla Jezusa o wiele dłuższy. Szacuję, że część pionowa ma nie mniej niż 4 metry. Widzę, jak przynoszą już cały krzyż. Czytałam na ten temat, kiedy jeszcze mogłam czytać przed wielu laty, że krzyż został uformowany na Golgocie i że podczas drogi skazańcy nieśli na ramionach 2 belki. To możliwe, lecz ja widzę krzyż prawdziwy, już wykonany, solidny, z ramionami doskonale połączonymi, z główną belką i dobrze umocowanymi gwoździami i śrubami. Jeśli pomyśli się, że krzyż musiał wytrzymać wielki ciężar, jakim jest ciało dorosłego człowieka, i trzymać go nawet w czasie ostatnich konwulsji, także mocnych, rozumie się, że nie mógł on być montowany na szczycie, wąskim i niewygodnym, jakim jest Kalwaria. Przed podaniem Jezusowi krzyża zawieszają mu na szyi tabliczkę z napisem Jezus Nazarejczyk, Król Żydów. Sznur, na którym on wisi, zaprzepia się o koronę czerniową, powodując, że porusza się i drapie miejsca, w których nie ma jeszcze zadraśnięć, i wbija się w nowe miejsca, zadając nowy ból i sprawiając, że znowu płynie krew. Ludzie śmieją się sadystyczną radością, znieważają, bluźnią. Teraz są gotowi i Longin daje rozkaz do wymarszu. Najpierw Nazarejczyk, za nim 2 złoczyńców. 1 dekuria wokół każdego, 7 innych na skrzydłach, jako wzmocnieni. Jeśli któryś żołnierz zrani śmiertelnie, odpowie za to. Jezus schodzi po 3 schodach prowadzących do sieni na plac. Od razu widać, że jest ogromnie osłabiony. Chwieje się, schodząc po 3 stopniach. Ruchy krępuje mu krzyż spoczywający na ramieniu, całym poranionym. Tabliczka, która porusza się z przodu, i jej sznur wrzynają się w szyję. Kołysanie, w jakie wprawia ciało, długa część krzyża podskakującego na stopniach i na nierównościach podłoża. Żydzi śmieją się, widząc go zataczającego się jak pijany, krzyczą do żołnierzy: popchnijcie go, niech upadnie, w proch bluźniercę. Lecz żołnierze robią jedynie to, co muszą. To znaczy rozkazują skazanemu iść środkiem drogi. Longin spina konia ostrogami i pochód powoli rusza w drogę. Longin chciałby też przejść jak najszybciej, idąc na Golgotę trasą najkrótszą, bo nie jest pewny wytrzymałości skazańca. Lecz te rozświeczone męty
a nazwać ich to jeszcze dla nich zaszczyt, nie chcą tego. Ci, którzy byli najbardziej przebiegli, są już nie na przedzie, na skrzyżowaniu, tam gdzie droga się rozwidla, idąc albo przy murach, albo ku miastu. Są wzburzeni, wrzeszczą, widząc, że Longin zamierza iść drogą przy murach. Nie wolno ci, nie wolno, to niezgodne z prawem. Prawo musi, że skazańcy muszą być widziani w mieście, w którym zgrzeszyli. Żydzi zamykający pochód pojmują, że tam na przedzie próbuje się ich pozbawić ich prawa i dołączają swe krzyki do wrzasków kompanów. Dla zachowania spokoju Longin skręca w drogę wiodącą ku miastu i przemierza kawałek. Daje jednak znać dekurionowi, aby się do niego zbliżył. Mówię dekurion tylko dlatego, że to żołnierz z jakimś stopniem. Być może nazywalibyśmy go ordynansem. I mówi mu coś po cichu. Ten wraca do tyłu kłusem i po kolei przekazuje rozkaz dowódcy każdej dekurii. Następnie powraca do Longina, aby powiedzieć, że wykonał polecenie. W końcu wraca na swoje miejsce do szeregu za Longinem. Jezus posuwa się naprzód, zdyszany. Każda dziura w drodze jest pułapką dla Jego chwiejących się stóp i udręką dla Jego poranionych ramion, dla Jego głowy ukoronowanej cierniem, na którą pada prostopadłe słońce, nadmiernie rozpalone. Chowa się ono wprawdzie od czasu do czasu za nawet ukryte, nie przestaje palić. Jezus jest przekrwiony ze zmęczenia, od gorączku i od upału. Myślę, że nawet światło i krzyki muszą go dręczyć. On jednak nie może zakryć sobie uszu, aby nie słyszeć wulgarnych krzyków. Przymyka oczy, by nie widzieć drogi zaślepiającej z powodu silnego słońca. Musi jednak otwierać, bo potyka się o kamienie i dziury. Za każdym razem, kiedy się potyka, odczuwa ból, bo gwałtownie porusza krzyżem, który uderza o koronę. Przemieszcza się ona na poranionym ramieniu. Poszerza rany i zwiększa cierpienie. Żydzi nie mogą już go uderzać bezpośrednio, a mimo to leci jeszcze jakiś kamień i dosięga uderzenie kijem. Kamienie, szczególnie na małych placach wypełnionych tłumem, uderzenia, natomiast na zakrętach, na małych uliczkach. Na nich Jezus pnie się w górę, pokonuje schody, czasem 1, czasem 3, czasem więcej, z powodu stałych różnic poziomów miasta. Tam pochód z konieczności zwalnia i zawsze jest kilka chętnych, którzy odważnie stawiają czoła rzymskim włóczniom, aby zadać nowe uderzenie Jezusowi, udręczonemu ponad miarę. Żołnierze osłaniają go, jak mogą, ale nawet broniąc go, uderzają go, bo długie drzewce włóczni, którymi wywijają w tak niewielkiej przestrzeni, potrącają Jezusa i sprawiają, że się potyka. Lecz doszedłszy do pewnego punktu, żołnierze wykonują bezbłędny manewr i pomimo krzyków oraz gróźb pochód skręca nagle drogą prowadzącą bezpośrednio ku murom, co bardzo skraca wędrówkę do miejsca kaźni.
Jezus coraz bardziej dyszy. Pot płynie po jego twarzy, a także krew wypływająca z ran spowodowanych przez koronę cierniową. Kurz przykleja się do jego wilgotnej twarzy i znaczy ją dziwnymi plamami, gdyż jest teraz i wiatr. Jego podmuchy są nagłe. Po dłuższych przerwach wtedy opada pył, który z powodu tłumów zbił się tłumami, wyciskając brud do oczu i gardła. Przy bramie sędziowskiej znajduje się już wielu stłoczonych ciekawskich. Ci, przewidujący już o wczesnej porze, zajęli dobre miejsca, by widzieć. Przed dojściem tam Jezus już by się przewrócił. Jedynie szybkie działanie żołnierza, na którego on niemalże upadł, przeszkodziło Jezusowi znaleźć się na ziemi. Motłoch śmieje się i krzyczy: zostawcie go! Wszystkim mówił: powstańcie! Niech teraz sam się podniesie. Za bramą znajduje się strumyk i mały most. To nowe utrudnienie dla Jezusa, który musi przejść po rozszczepionych deskach, powodujących silne podskakiwanie długiej belki krzyża, i nowe źródło pocisków żydowskich. Kamienie potoku lecą i uderzają biednego męczennika. Zaczęła się wspinaczka na Kalwarię. Droga z rozrzuconych kamieni jest odsłonięta, bez jakiegokolwiek cienia, prowadzi bezpośrednio do szczytu. Kiedy jeszcze mogłem czytać, wyczytałam, że Kalwaria miała tylko kilka metrów wysokości. Możliwe. Z pewnością nie jest to góra. Jest to jednak wzgórze, nie niższe niż w Longarni. Góra Krzyży, tam gdzie znajduje się bazylika Es Miniato we Florencji. Powie się: o, to nic takiego. Tak, to nic takiego dla kogoś, kto jest zdrowy i silny. Wystarczy jednak mieć słabe serce, aby odczuć, czy to jest mało, czy dużo. Wiem, że po chorobie serca, a była to niewielka słabość, nie mogłam wejść na to wzniesienie bez wielkiego cierpienia i musiałam się zatrzymywać co chwila, a przecież nie miałam na ramionach tego brzemienia, a sądzę, że Jezus miał serce bardzo chore, zwłaszcza po biczowaniu i poceniu się krwią, i rozmyślam tylko nad tymi dwoma sprawami. Jezus odczuwa dotkliwy ból, idąc w górę, a ponadto z powodu ciężaru krzyża, który tak długi, musi być też bardzo ciężki, natyka się na wystający kamień. Wyczerpany podnosi stopę niewystarczająco wysoko i upada. Przewraca się na prawe kolano. Choć udaje mu się podeprzeć przy pomocy lewej ręki, tłum wydaje radosne okrzyki. Jezus wstaje, idzie naprzód, coraz bardziej pochylony i zadyszany, przekrwiony, palony gorączką. Kołysząca się przed nim tabliczka zasłania mu widok. Jego długa szata teraz, gdy idzie pochylony, dotyka ziemi z przodu, przeszkadzając mu w marszu. Jezus więc potyka się znowu i upada na dwa kolana, kalecząc się ponownie tam, gdzie jest już zraniony. Krzyż zaś, wysuwając się mu z rąk, upada i uderza go silnie w plecy. Zmusza go to do pochylenia się. Jezus podnosi go i na nowo mozolnie wkłada na ramiona. Gdy to robi, widać wyraźnie na jego prawym ramieniu ranę zadaną przez ocieranie się krzyża, który
zadał te liczne rany spowodowane biczowaniem. Krzyż zrobił z nich jedną wielką ranę. Sączy się z niej woda i krew, tak że tunika jest cała poplamiona w tym miejscu. Ludzie nawet klaszczą, są szczęśliwi, widząc jego tragiczne upadki. Longin przynagla i żołnierze lekkim pchnięciami sztyletami zmuszają biednego Jezusa do postępowania naprzód. Podejmują marsz, coraz powolniejszy mimo wszystkich wysiłków. Jezus tak się zatacza w swym marszu, iż wydaje się zupełnie pijany. Uderza to o jeden, to o drugi szpaler żołnierzy, zajmujących całą drogę. Ludzie zauważają to i krzyczą. Jego nauczka uderzyła mu do głowy. Zobaczcie, zobaczcie, jak się chwieje. Inni zaś ci, którzy nie są zwykłym ludem, lecz kapłanami i uczonymi w piśmie, śmieją się szyderczo. Nie, to uczty w domu Łazarza jeszcze mu uderzają do głowy. Dobre były, teraz jedz nasz pokarm. I słychać inne, podobne zdania. Longin, który odwraca się od czasu do czasu, lituje się i nadaje kilkaminutowy postój. Pospólstwo tak go znieważa, że centurion rozkazuje oddziałom atakować. Tłum ustępuje na widok włóczni, błyszczących i groźnych, odsuwa się z krzykiem i schodzi tu i tam z góry. Widzę, jak wychodzi zza ruin, być może są to jakieś zawalone murki, mała grupa pasterzy. Zrozpaczeni, wstrząśnięci, zakurzeni, obdarci, przywołują do siebie nauczyciela siłą swych spojrzeń. Jezus odwraca głowę, widzi ich, utkwił w nich wzrok, jakby to były oblicza aniołów. Wydaje się, że gasi pragnienie i wzmacnia się tymi łzami. Uśmiecha się. Ponownie pada rozkaz wymarszu. Jezus przechodzi tuż obok pasterzy i słyszy ich udręczony płacz. Odwraca z trudem głowę pod brzemieniem krzyża i znowu się uśmiecha. Jego pociechy, 10 twarzy, postój w palącym słońcu, a potem zaraz ból trzeciego całkowitego upadku. Tym razem to nie jest potknięcie. Jezus przewraca się z powodu nagłej utraty sił, z powodu omdlenia. Upada, uderzając twarzą o porozrzucane kamienie. Pozostaje w tyle pod krzyżem, który na niego się przewrócił. Żołnierze usiłują go podnieść, lecz on wydaje się martwy. Idą donieść o tym centurionowi. W czasie, gdy idą i wracają, Jezus odzyskuje przytomność. Powoli, z pomocą 2 żołnierzy, z których jeden podnosi krzyż, a drugi pomaga skazanemu wstać, podnosi się i staje na nogach. Jest naprawdę wyczerpany. Zróbcie tak, żeby umarł dopiero na krzyżu, krzyczy tłum. Jeśli wcześniej doprowadzicie do jego śmierci, odpowiecie przed prokonsulem. Pamiętajcie, winny musi żywy dojść na miejsce stracenia, mówią żołnierzom. Najważniejszy z uczonych w piśmie. Ci przeszywają ich okrutnymi spojrzeniami, lecz z powodu karności nie odzywają się. Longin odczuwa tę samą obawę co Żydzi, że Chrystus umrze w drodze i nie chce mieć kłopotów. Nie ma potrzeby przypominać mu o tym. Wie, jakie jest jego zadanie, jako dowodzącego egzekucją i dopilnuje tego,
podejmuje odpowiednie kroki. Wprowadza w błąd Żydów, którzy ze wszystkich stron góry wyszli na drogę i pobiegli nią naprzód, zlani potem, wdrapując się, ażeby przejść poprzez rzadkie i cierniste krzewy góry, wysuszonej i spalonej. Wpadają na zwaliska, które ją tarasują, jakby to było miejsce wyrzucenia śmieci z Jerozolimy. Nie troszczą się o nic więcej, jak tylko o to, żeby nie przeoczyć żadnego dyszenia męczennika, któremu zabrakło tchu, żadnego z jego bolesnych spojrzeń, żadnej nawet bezwiednej oznaki cierpienia. Nie lękają się o nic innego, jak tylko o to, że nie zajmują dobrego miejsca. Longin daje rozkaz, żeby udać się dalej drogą najdłuższą, która wznosi się spiralnie na szczyt i dlatego marsz jest dłuższy. Wydaje się ona ścieżką, która z powodu częstego chodzenia po niej przekształciła się w drogę dość wygodną. Skrzyżowanie z drugą drogą odbywa się gdzieś w połowie góry. Widzę, że wyżej droga bezpośrednio przecina się 4 razy z tą o wiele mniej stromą, która za to jest o wiele dłuższa. Na tej drodze są również ludzie, idą nią w górę, lecz nie uczestniczą w okrutnej wrzawie opętańców, idących za Jezusem po to, ażeby cieszyć się z Jego udręk. Są to w większości niewiasty we łzach i zasłonami na twarzach oraz kilka małych grup mężczyzn. Są naprawdę bardzo małe. Znajdują się o wiele bardziej w przedzie niż niewiasty. Tracę ich z oczu, gdyż droga okrąża górę. Tutaj Kalwaria ma rodzaj brzuszenia z jednej strony, a z drugiej jakby się osuwała. Mężczyźni znikają z kamienistym miejscem i już ich nie widzę. Za kamienistym miejscem. Usiłuję dla oddania wyglądu tej góry jej narysować kształt. Potrzebowałem jednak większej kartki, bo na tym zbyt mało miejsca. Otóż w tym tutaj książce jest rysunek pokazany. Ludzie, którzy szli za Jezusem, wyją wściekle. Piękniejszy był dla nich widok Jego upadków. Rozdzielają się na grupy, nieprzyzwoicie złorzecząc skazańcowi i tym, którzy go prowadzą. Jedni udają się za pogan, za karnym pochodem, a inni niemalże biegiem wspinają się drugą szybką, aby powetować sobie zawód zajęciem doskonalszego miejsca na szczycie. Niewiasty, które idą przodem, odwracają się, słysząc krzyki. Widzą, że pochód skręca w ich stronę. Zatrzymują się więc, przywierając do stoku w obawie, że gwałtowni Żydzi strącą je w dół. Jeszcze mocniej opuszczają zasłony na twarzy. Jest też jedna całkowicie zakryta jak muzułmanka. Ma odsłonięte tylko bardzo czarne oczy. Ich szaty są bogate i mają do swej obrony starszego człowieka, potężnej budowy, owiniętego płaszczem tak, że nie rozpoznają jego twarzy. Widzę jedynie długą brodę, raczej siwą, wysuwającą się spod ciemnego płaszcza. Kiedy Jezus podchodzi do nich, szlochają głośniej i pochylają się w głębokich ukłonach. Potem idą stanowczym krokiem naprzód. Żołnierze mają zamiar odepchnąć je włóczniami, lecz ta, która jest okryta jak muzułmanka,
odchyla na chwilę zasłonę przed dowodzącym. Przybył on na koniu, żeby zobaczyć nową przeszkodę, lecz daje rozkaz, aby ją przepuścić. Nie mogę ujrzeć ani jej twarzy, ani jej szaty, bo okryła zasłonę szybkością błyskawicy, a jej szata jest całkowicie ukryta pod płaszczem, opadającym aż do ziemi, ciężkim, zupełnie zamkniętym, całym rzędem zapinek. Widzę jedynie jej dłoń, która na chwilę wysunęła spod niego, by odchylić zasłonę. Dłoń ma białą i piękną, oczy bardzo ciemne. Tyle tylko widać. Musi to być z pewnością ważna dama i wpływowa, bo adiutant Longina natychmiast ulega. Niewiasty podchodzą z płaczem do Jezusa. Upadają na kolana u Jego stóp. On zaś zatrzymuje się, zadyszany, a jednak potrafi się jeszcze uśmiechnąć do tych współczujących niewiast i do męża, który je eskortuje, i odkrywa oblicze, by się ukazać. To Jonatan. Jego jednak straż nie przypuszcza, tylko niewiasty. Jedna z nich to Joanna, małżonka Chuzy. Jest bardziej wyniszczona niż wtedy, gdy była umierająca. Czerwone ma tylko ślady łez, a całe śnieżno-białe oblicze z jej łagodnymi oczami, czarnymi, tak teraz błyszczącymi, stało się ciemnofioletowe jak niektóre kwiaty. Ma w dłoniach srebrną amforę i ofiaruje ją Jezusowi, lecz on odmawia. Zresztą jego zadyszka jest tak wielka, że nie mógłby nawet pić. Lewą ręką ociera pot i krew. Spływa mu ona do oczu, sączy się po czerwonych policzkach i szyi, z żył nabrzmiałych przez dyszące bicie serca, moczy całą jego szatę na piersi. Inna niewiasta, która ma obok siebie młodszą służącą ze skrzyneczką w rękach, otwiera ją i wyciąga z niej bardzo biały, czworokątny ręcznik i ofiaruje go Odkupicielowi. Jezus przyjmuje go, ponieważ jednak nie może swą jedyną wolną ręką otrzeć się sam, niewiasta pełna litości pomaga mu, uważając, żeby nie poruszyć jego korony. Przykłada tkaninę do twarzy. Jezus przyciska świeże płótno do biednej twarzy i trzyma je, jakby znajdował w tym wielkie pokrzepienie. Potem oddaje tkaninę i mówi: dziękuję, Joanno, dziękuję, Niko, Saro, Marcelo, Elizo, Lidio, Anno, Valerio i tobie, lecz nie płaczcie nade mną, córki Jerozolimy, lecz nad grzechami waszymi i waszego miasta. Błogosław, Joanno, że nie masz już dzieci. Widzisz, to zmiłowanie Boga. Nie mieć teraz dzieci, bo one cierpią przez to. A ty też, Elizo, lepiej tak, niż żeby były pomiędzy bogobójcami. A wy, matki, płaczcie nad waszymi synami, bo ta godzina nie przejdzie bez kary. I to jakiej kary, skoro tak postępują z niewinnym? Będziecie wtedy płakać, że poczyłyście, karmiłyście i że miałyście jeszcze dzieci. Matki w tym momencie zapłaczą, bo zaprawdę mówię wam, szczęśliwy będzie, kto wtedy pierwszy upadnie pod ruinami. Błogosławię was, idźcie do domu, módlcie się za mnie. Żegnaj, Jonatanie, zabierz je stąd. I Jezus rusza w dalszą drogę pośród przenikliwego płaczu, niewiast i przekleństw Żydów. Jest znowu zlany potem. Żołnierze także są spoceni i dwóch innych skazańców, bo słońce tego burzowego dnia pali jak płomień.
a rozpalone zbocze góry dołącza się do żaru słońca. Jakie musiało być działanie słońca na wełniane ubranie Jezusa, dotykające ran, ubiczowania, można sobie łatwo wyobrazić i przerazić się. On jednak nie wypowiada ani jednej skargi. Jedynie na niej rozrzuconych kamieni, tak niebezpiecznych dla jego wlokących się stóp, Jezus coraz bardziej się zatacza. Potrąca to jeden, to drugi rząd żołnierzy i pochyla się coraz bardziej ku ziemi. Wymyślają więc, żeby usunąć tę niedogodność. Obwiązują go w pasie sznurem, którego dwa końce trzymają tak, jakby to były lejce. Tak to go podtrzymuje, ale nie odbiera mu jego brzemienia. Przeciwnie, sznur, zahaczając o krzyż, stale przesuwa się go na ramieniu i sprawia, że uderza w koronę, która już uczyniła na czole Jezusa krwawiący tatuaż. W dodatku sznur ociera w pasie, gdzie znajduje się tak wiele zranień i z pewnością muszą się one otwierać na nowo. Także biała tunika nabiera w pasie kolorowego, różowego koloru. Chcąc pomóc, zadając mu jeszcze większe cierpienie, droga prowadzi dalej, okrążając górę. Dochodzi do ścieżki stromej. Maria z Janem znajduje się w miejscu, które zaznaczałam na rysunku. Jan przyprowadził ją w to zacienione miejsce, chyba po to, aby trochę odpoczęła. Tu miejsce najbardziej strome na całej górze. Tu jest tylko ta droga. Zbocze opada stromo w dół, a w górę stromo się wznosi. Z tego powodu okrutnicy nią gardzą. Jest tutaj cień, bo to, jak się wydaje, strona północna. Maria, oparta o stok, jest z dala od słońca. Stoi, opierając się o ziemię. Jeszcze na nogach, lecz już wyczerpana. Jest w swej ciemno-niebieskiej szacie, niemal czarnej. Ciężko oddycha i jest blada, jakby była martwa. Jan patrzy na nią z pełną rozpaczy litością. On także utracił wszelki ślad koloru. Jest ziemisty, ze zmęczonymi i mocno rozwartymi oczyma. Nieuczesany, policzki zapadnięte, jakby był chory. Inne niewiasty, Maria i Marta, siostry Łazarza, Maria Alfeuszowa i Maria, małżonka Zebedeusza, Zuzanna z Kany, pani domu wieczernika, jeszcze inne, których nie znam, stoją na środku drogi i patrzą, czy Pan nadchodzi. Zobaczywszy zbliżającego się Longina, biegną z tą wiadomością do Marii. Maria, zatrzymywana przez Jana za łokieć, odrywa się, dostojna swym bólu, od zbocza góry i pewnym krokiem wchodzi na środek drogi. Usuwa się dopiero przy przybyciu Longina, który z wysokości konia patrzy na tę bladą niewiastę i tego, który jej towarzyszy, jasnowłosnego, bladego, o łagodnych niebieskich oczach, jak ona. Longin potrząsa głową, mijając ją w grupie 11 jeźdźców. Maria próbuje jeszcze przejść pomiędzy idącymi pieszo żołnierzami. Ci jednak, ponieważ jest im gorąco i śpieszą się, chcą ją odepchnąć włóczniami. Tym bardziej, że z kamienistej góry lecą kamienie w proteście dla tak wielkiej litości. To znowu Żydzi rzucają je, dorzucając przekleństwa z powodu zatrzymania się z litościwymi niewiastami. Mówią szybko,
Jutro jest Pascha, trzeba wszystko skończyć przed wieczorem. Wspólnicy, lekceważycie nasze prawo, ciemiężcy śmierć najeźdźcom i ich Chrystusowi. Kochają Go, patrzcie, jak Go kochają. Weźcie więc Go sobie, weźcie Go do waszego przeklętego miasta. Odstępujemy wam Go, nie chcemy Go, padlina, bydlętom, trąd trędowatym. Znużony Longin spina wierzchowca, a za nim podąża inny 10 żołnierzy na koniach, ruszając na ujadających i znieważającego go człowieka. Ten jednak po raz drugi ucieka. W tym momencie Longin zauważa stojący wóz. Z pewnością podjechał tam z ogrodów znajdujących się u stóp góry i czeka ze swoimi załadowaniem jarzyn, aż tłum przejdzie, aby dotrzeć do miasta. Sądzę, że również nieco ciekawości Cyrenejczyka i jego synów spowodowało, że doszli aż tutaj, bo wcale nie musieli tego robić. Dwaj synowie leżą na stosie jarzyn, patrzą i śmieją się z uciekających Żydów. Mężczyzna zaś, mąż o potężnej budowie, mający jakieś 40-50 lat, stoi przy ośle, który ze strachu chce się cofnąć. Patrzy uważnie na pochód. Longin przygląda mu się. Sądzi, że może mu się przydać i nakazuje mu: człowieku, podejdź tutaj. Cyrenejczyk udaje, że nie słyszy, lecz z Longinem nie ma żartów. Powtarza rozkaz takim głosem, że mąż rzuca lejce synom i odchodzi do centuriona. Widzisz tego człowieka? Pyta go, mówiąc to, odwraca się, aby pokazać Jezusa. I widzi, że Maria błaga żołnierza, aby pozwolił jej przejść. Zdjęty litością woła: pozwólcie przejść tej niewiaście. Potem dalej rozmawia z Cyrenejczykiem. On już dalej nie może iść z takim brzemieniem. Jesteś silny, weź jego krzyż i zanieś go na miejsce, na sam szczyt. Nie mogę, mam osła i jest uparty, chłopcy nie potrafią go utrzymać. Ale Longin mówi: ruszaj, jeśli nie chcesz stracić osła i zarobić 20 razów za karę. Cyrenejczyk już się nie ośmiela reagować. Woła do chłopców: idźcie szybko do domu i powiedzcie, że zaraz przyjdę. Potem idzie w stronę Jezusa. Dochodzi do Niego akurat w chwili, gdy odwraca się On od swojej matki. Jezus dopiero teraz zauważył, że Maria idzie w Jego kierunku. Szedł bowiem tak pochylony i z oczyma niemal zamkniętymi, jakby był ślepy. Woła: mamo! To pierwsze słowo, odkąd jest dręczony, wyrażające jego cierpienie. W tym bowiem słowie jest wyznanie wszystkiego, całej jego straszliwej udręki ducha, psychiki i ciała. To przejmujący i rozdzierający krzyk dziecka, które umiera osamotnione, otoczone dręczycielami pośród najgorszych tortur, i które boi się już nawet swego własnego oddechu. To skarga dziecka, mającego, wstrząsającego przez wizję koszmarów i chce mamy, bo już sam jej pocałunek koi żar gorączki. Jej głos przegania zjawy, jej uścisk czyni śmierć mniej przerażającą. Maria unosi rękę do serca, jakby zadano jej cios sztyletem. Lekko się chwieje, lecz opanowuje się.
Przyspiesza krok i idzie z ramionami wyciągniętymi do swego umęczonego syna, wołając: Synu. A mówi to w taki sposób, że kto nie ma serca hieny, ten czuje, jak mu się ono kraje pod wpływem takiego bólu. Widzę, że nawet pośród Rzymian jest pełne litości poruszenie, a przecież to są wojskowi, przyzwyczajeni do mordów, naznaczeni bliznami. Lecz słowa mamo i synu brzmią zawsze tak samo dla wszystkich, którzy, powtarzam, nie są gorsi od hien. Wszędzie są wypowiedziane i zrozumiane. Wszędzie wywołują przypływ litości. Cyrenajczyk odczuwa tę litość. Widzi, że Maria nie może pocałować syna z powodu krzyża i że po wyciągnięciu ramion opuściła je, przekonana, że nie może tego uczynić. Patrzy tylko na Jezusa. Próbuje się uśmiechnąć swym męczeńskim uśmiechem, aby go pocieszyć. Podczas gdy jej drżące wargi piją jego łzy. On zaś, przekręcając głowę pod jarzmem krzyża, też usiłuje się do niej uśmiechnąć i posłać pocałunek swymi biednymi wargami, zranionymi i popękanymi od ciosów jej gorączki. Cyrenajczyk, widząc to, spieszy się, aby wziąć krzyż. Robi to z delikatnością ojca, aby nie potrącić korony i nie ocierać ran. Maria jednak nie może pocałować syna swego. Nawet najbliższe dotknięcie byłoby męką dla porozrywanej skóry. Dlatego powstrzymuje się od tego. Poza tym najświętsze uczucia mają głęboką wstydliwość i pragną szacunku lub przynajmniej współczucia. Tutaj zaś jest ciekawość, a przede wszystkim pogarda. Całują się tylko ich dwie udręczone dusze. Orszak ponownie rusza w drogę pod naporem napływającego tłumu wściekłych ludzi. Napierają oni i rozdzielają ich. Odpychają matkę w stronę zbocza góry. Wystawiają ją na pośmiewisko całego ludu. Teraz za Jezusem podąża Cyrenajczyk z krzyżem. Jezusowi, uwolnionemu od tego brzemienia, idzie się łatwiej. Bardzo głośno oddycha. Często podnosi rękę do serca, jakby odczuwał wielki ból, ranę w okolicy mostkowej sercowej. Teraz nie ma już związanych rąk, dlatego może odgarnąć za uszy włosy, które spadają z przodu. Ciało całkiem posklejane od krwi i potu. Robi to, aby odczuć powietrze na swym posiniałym obliczu. Rozluźnia sznur na szyi, który sprawia mu ból przy oddychaniu, lecz jego macz jest już łatwiejszy. Maria usunęła się z niewiastami, potem idzie z tyłu pochodu, kiedy już przeszedł, a następnie skrótem kieruje się na szczyt wzniesienia, unikając obelg krwiożerczego motłochu. Teraz, gdy Jezus jest swobodny, ostatni łuk góry pokonują już dość szybko i są blisko wierzchołka całkowicie przepełnionego wykrzykującymi ludźmi. Longin zatrzymuje się i rozkazuje, aby wszyscy bez litości zostali usunięci niżej po to, żeby szczyt, miejsce egzekucji, był wolny. Połowa centurii wykonuje bezlitośnie rozkaz, wbiegając na małą przestrzeń i spychając wszystkich, którzy się na niej znajdują. Posługują się w tym celu sztyletami i włóczniami. Pod gradem uderzeń i
płazem i ciosów Żydzi uciekają z wierzchołka. Chcieliby wszyscy znaleźć miejsce na równym terenie, który znajduje się poniżej. Jednak ci, którzy już tam są, nie ustępują i wśród ludzi dochodzi do okrutnych bojek. Wszyscy wydają się szaleni. Jak to powiedziałam, w zeszłym roku szczyt Kalwarii ma kształt nieregularnego trapezu, lekko wzniesionego jednym bokiem. Od niego góra stromo opada aż do połowy swojej wysokości. Na tym małym miejscu są już gotowe 3 głębokie dziury, wyłożone cegłami lub łupkami. Specjalnie je wykonano, blisko nich są kamienie i ziemia, gotowe do zamocowania krzyży. Inne dziury natomiast są zasypane kamieniami. Domyślam się, że opróżniają je w zależności od tego, ile ich potrzeba. Na trapezoidalnym wierzchołku, od strony, gdzie góra nie opada bardzo stromo, jest coś w rodzaju platformy formującej na łagodnym wzniesieniu drugi mały plac. Z niego wychodzą 2 szerokie ścieżki, które okrążają szczyt, tak że jest on odizolowany i wzniesiony ponad nie, o co najmniej 2 metry ze wszystkich stron. Żołnierze, którzy zepchnęli tłum ze szczytu, kładą kres bójkom zdecydowanymi uderzeniami włóczni i torują przejście, aby orszak mógł bez przeszkód przejść pozostały odcinek drogi. Pozostają tam, tworząc zaporę. Tymczasem 3 skazańcy, otoczeni żołnierzami na koniach i chronieni z tyłu przez drugą połowę centurii, dochodzą do punktu, w którym muszą się zatrzymać, do stóp naturalnej płaszczyzny, podwyższonej, która formuje wierzchołek Golgoty. Kiedy to się dzieje, zauważyłem Marię i nieco w tyle Joannę, małżonkę Chuzy z 4 damami, które widziałam wcześniej. Inne wycofały się. Musiały to zrobić same, bo Jonatan jest tam za swoją panią. Nie ma już tej, którą my nazywamy Weroniką, a do której Jezus mówił Niko. Nie ma też jej służącej, ani tej całkowicie zakrytej damy, której żołnierze byli posłuszni. Widzę Joannę, starszą kobietę, którą nazywają Elizą, Annę i 2 inne jeszcze, które nie potrafią zidentyfikować. Z tymi niewiastami i Mariami widzę Józefa i Szymona, synów Alfeusza oraz Alfeusza, syna Sary, z grupą pasterzy. Walczyli z tymi, którzy chcieli ich odepchnąć, znieważając ich. Jednak siła tych mężczyzn, powiększona przez miłość i ból, okazała się tak gwałtowna, że zwyciężyli, tworząc wolne półkole. Tchórzliwi żywi potrafią tylko wznosić pod ich adresem okrzyki domagające się śmierci i wyciągać pięści, ale nic więcej, bo kije pasterzy mają sęki i są ciężkie. Nie brak siły i celów uderzeń tym dzielnym ludziom.
i nie mylę się tak ich określając. Trzeba bowiem prawdziwej odwagi, żeby pozostać przeciw wszystkim tym wrogim ludziom w grupie tak nielicznej, rozpoznawanej jako Galilejczycy lub wierni Galilejczykowi. To jedyne miejsce na całej kawalii, na którym nie bluźni się Chrystusowi. Góra o 3 zboczach, które łagodnie wstępują ku dolinie, jest jednym wielkim ludzkim mrowiskiem. Ziemi żółtawej i ogołoconej już nie widać. Pod słońcem, które się pojawia i znika, wydaje się ona ukwiecona łąką z różnokolorowymi koronami kwiatów. Tak są stłoczone nakrycia głowy i płaszcze noszących je sadystów. Za strumieniem na drodze inne skupisko, poza murami jeszcze inne, na najbliższych trasach kolejne, reszta miasta naga, pusta, milcząca. Wszystko jest tutaj, cała miłość i cała nienawiść, całe milczenie, które kocha i przebacza, cała wrzawa, które nienawidzi i złorzeczy. Podczas gdy mężczyźni wyznaczeni do egzekucji przygotowują narzędzia i kończą opróżnianie dziur w ziemi, Żydzi, którzy schronili się w kącie naprzeciw kilku Marii, ubliżają skazańcom oczekującym w swoim kwadracie. Znieważają nawet matkę. Śmierć Galilejczykom, śmierć Galilejczycy, przeklęci, śmierć galilejskimi bluźniercu. Przybijcie do drzewa też łono, które go nosiło. Precz stąd żmije, które rodzą demony, na śmierć. Oczyście Izrael z niewiast, które się łączą z kozłami. Longin, który zsiadł z konia, odwraca się i widzi matkę. Rozgazuje uciszyć tę wrzawę. Połowa centurii, która była za skazanymi, naciera na młodych i całkowicie oczyszcza drugą część placu. Żydzi umykają z góry, depcząc się nawzajem. 11 jeźdźców schodzi z koni. Jeden z żołnierzy bierze wszystkie konie, oprócz tego, który należy do centuriona. Prowadzi je do cienia, za zbocze, które oznaczyłem na rysunku jako B. Centurion kieruje się ku szczytowi. Joanna, małżonka Chuzy, zatrzymuje go, podaje mu amforę i sakiewkę, a potem odchodzi z płaczem w tę stronę, gdzie znajdują się inni. Tam w górze wszystko jest przygotowane. Wchodzą skazańcy. Jezus przechodzi jeszcze raz blisko matki, która usiłuje go stłumić, podnosząc płaszcz do ust. Żydzi, widząc to, drwią z niej. Jan łagodny, który obejmuje ramieniem Marię, aby ją podtrzymać, obraca się z groźnym spojrzeniem. Jego oczy wręcz fosforyzują. Gdyby nie musiał chronić niewiast, sądzę, że rzuciłby się któremuś z tych nikczemników do gardła. Ledwie skazani weszli na nieszczęsną płaszczyznę, a już otaczają ich żołnierze z 3 stron. Pozostaje wolna tylko strona najwyższa. Centurion daje Cyrenejczykowi polecenie oddalenia się. Ten odchodzi teraz niechętnie, nie z powodu sadyzmu, lecz z miłości. Staje przy Galilejczykach, dzieląc z nimi zniewagi, którymi tłum zasypuje niewielką liczbę wiernych Chrystusowi. 2 łotłów, bluźniąc, rzuca na ziemię krzyże. Jezus milczy. Bolesna droga zakończyła się.
Droga krzyżowa jest dla nas nauką znoszenia cierpień swoich. Więc mamy przykład, że musimy ludziom, którzy nam zadali ból, wybaczać, tak jak to zrobił Jezus swoim przykładem. Dobrze jest znać mękę naszego Pana Jezusa. Nie tylko, żeby święcie żyć, święcie postępować, bo to jest bardzo przydatne w życiu, bo stale nam ktoś coś złego zadaje, bo jesteśmy niedoskonali. Ale także dlatego, by się dobrze modlić. Droga krzyżowa pomaga nam w odmawianiu różańca, w rozmyślaniu, czy w koronkach. Po prostu tam są tajemnice. Biczowanie, cierniem koronowanie, droga krzyżowa, śmierć. Więc to wszystko możemy sobie przedstawić przed oczy, bo mękę Jezusową znamy. Więc przypominamy sobie podczas modlitwy. Nie potrzeba wysoko rozmyślać, jakoś wysoko kontemplować. Wystarczy sobie przypominać, postawić się na drodze krzyżowej obok Jezusa i patrzeć na Niego, jak to wyglądało. Na przykład cierniem koronowanie, droga krzyżowa. To jak ktoś zna mękę Jezusową, drogę krzyżową, to sobie podczas modlitwy przypomina i wtedy się prawidłowo modli. To właśnie wtedy mamy zasługę, kiedy mamy jakiś trud, cierpienie. Jak mówi Jezus, jakaż dla was zapłata, skoro jesteście dobrymi, życzliwymi tylko dla przyjaciół. Dobrze jest więc znać mękę Chrystusową, przypominać sobie ją, jak On znosił swoje cierpienia i później podobnie stosować w swoim życiu.